Witamy wszystkich serdecznie, wujek Rybo i pan Zdzisiu Jurek. A pan Zdzisiu Jurek dzisiaj bez fajeczki. Pan Zdzisiu Jurek dzisiaj fajeczki nie ma. W końcu wygląda jakoś normalnie, jeszcze żeby cokolwiek mówił, nie? A nie gra na jakichś piszczałkach, fujarkach innego tego. Komary jak zwykle tam popruchy żerą. Tu miał bąblił jeden popruch. Dobra, witamy Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam trochę opowiedzieć o kłopotach na rybach, kiedy i o jakich kłopotach będę dzisiaj chciał powiedzieć. Na pewno każdy z Was ukuł, zakuł, przykuł, dokuł się haczykiem, kotwiczką. To był wobbler, to była błystka, zwykły haczyk, mały haczyk, duży haczyk i sprawy tym podobne. Ja w swoim życiu miałem parę takich, dajmy na to, poważniejszych wbić albo zakłuć haczykami, z czego dwa mogły skończyć się w szpitalu po prostu, bo zakażenie od tego haczyka już mi szło. Musiałem szybko pędzić na ostry dyżur, tam dostałem odpowiedni zastrzyk i zakażenie zostało zażegnane. Także taka mała przestroga i uważajcie, bo taki nawet najmniejszy haczyk albo nawet dajmy na to kolec z płetwy rybiej może Wam pokrzyżować na przykład całą 3-dniową zasiadkę karpiową, czy jakąkolwiek zasiadkę na rybach. Dla mnie nieważne jaka zasiadka, byle jaka ryba była i dobre towarzystwo. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć opowiem Wam na przykładzie tego, co za chwileczkę zobaczymy. Patrzcie, to jest typowy takie, może to nie jest typowe, żeby ta kotwica się aż tak przebiła, ale to jest takie zaczepienie się haka czy kotwicy podskórne, pod skórą właściwą, pod naskórkę. To jest najmniejszy w sumie to jest najmniejszy kłopot, o ile mamy coś, żeby przeciąć grot. Musimy w tym momencie, co tutaj widzicie u góry, w tym momencie musimy przełożyć ostrze z grotem, żeby wyszło ponad skórę i po prostu odciąć i wycofać sam drut. Słuchajcie, dobrze jest zawsze wozić ze sobą na dłuższe zasiady, w ogóle mieć przy sobie taki niezbędnik, gdzie są takie cęgi do obcinania, a można i wędkarskim kupić do obcinania po prostu drutu, haków czy kotwiczek. Można takie coś kupić i warto wrzucić sobie to do niezbędnika i oprócz tego do niezbędnika również warto sobie wrzucić odkażacz. Odkażacz wędkarski to się nazywa, wędkarz się odkaża. Są różne rodzaje odkażaczy, ale my dzisiaj skupimy się na odkażaczach taki, co się stosuje do ryb i powiemy sobie, czy takim odkażaczem możemy odkazić ranę w razie, jakbyśmy się gdzieś zażgnęli, przekuli, ukuli, czy możemy sobie taką ranę odkazić odkażaczem, który stosujemy do ryb, tak? Zakładamy, że mamy takie odkażacze, a jak nie, to powinniśmy włożyć taki, niekoniecznie ten, co się do ryb stosuje, ale można sobie taki odkażacz włożyć, co zostało nam po tym, wiecie, co tam 2 lata czy 3 temu było. Tego mamy pełno w domu, warto jest mieć gdzieś w pudełku wędkarskim, nawet małą buteleczkę, bo czasami mała buteleczka z odkażaczem może uratować nam całe wędkowanie. To chodzi mi o odkażenie rany bezpośrednio po skaleczeniu. Jeżeli jedziemy samochodem, to jest prawdopodobieństwo, że jeżeli apteczkę mamy tam jakąś jodynę, jakiś odkażalnik się znajdzie. Tym bardziej w samochodzie powinniśmy wozić jakieś narządy do obcinania drutu. Jeżeli nie mamy takiego narzędzia, no to zobaczcie, to zostaniemy z taką kotwicą, będziemy musieli jechać do najbliższego zabudowania albo do domu
po prostu, żeby sobie to wyciągnąć, bo nie wyobrażam sobie wędkowania z taką kotwicą w paluchu. No to jest jedna z takich lżejszych, dajmy na to, no bo nie mówię o zwykłym zażgnięciu się albo zakłuciu haczykiem albo kotwiczką. Pamiętajcie, na tym ostrzu, to ostrze jest zazwyczaj ostre, wchodzi głęboko, przebija się nas do krwi i duże prawdopodobieństwo stosujemy ją w różnych wodach, na zewnątrz, jest podatne na warunki zewnętrzne, nie wiadomo co tam na tym ostrzu siedzi, wprowadzamy sobie zażgnięcie palucha i po godzinie ten palec zaczyna boleć, coś jest nie tak, od razu patrzymy, czy nie idzie nam już jakaś czarna kreska. Jeżeli paluch zaczyna puchnąć, to nic innego nie pomoże, jak tylko szybko na pogotowie, żeby nam zastrzyk przeciwtężcowi dali. Ja miałem kiedyś takie zdarzenie, zawiązywałem zestaw z 2 kotwicami i znajomy szedł, potrącił wędkę. Oczywiście już to było dowiązywanie zestawu do wędki. Potrącił tą wędkę, wędka spadła ze stołu i wbiła mi się kotwica tutaj gdzieś, już teraz nie pamiętam, i ten paluszek miałem sztywny, dosłownie tak. Dosłownie był sztywny, nie mogłem z nim nic zrobić, nie mogłem nim machać, nie mogłem dosłownie nic z nim zrobić. To kotwica wbiła się po prostu zbyt głęboko. I teraz tutaj pokażę Wam takie, tutaj zobaczcie, jeżeli kotwica albo hak wbije się zbyt głęboko, dojdzie do mięśnia, uszkodzi nerw, może wbić się w żyłę, to pamiętajcie, że pod żadnym pozorem nie szarpiemy tego. Jeżeli na przykład, tak jak ja miałem, wbiła mi się kotwica i mi się wyprostował palec, to wiedziałem, że wbiła mi się w ten nerw od tego palca. I teraz nawet jak chciałem, ból jest potworny, nie? I teraz jak chciałem cokolwiek z nią zrobić, to ból, cała ręka tutaj, strasznie bolało, nie? To było nie do wytrzymania i niestety musiałem udać się do lekarza, żeby mi tą kotwicę wyciągnął. Nie próbowałem samemu, parę razy sam hak sobie wyciągnąłem, ale to tak jak tutaj widzicie na tym rysunku z tą kotwiczką, że po prostu wbiło mi się dosyć głęboko. Na przykład tutaj miałem kiedyś wbitą, wbiła mi się tutaj między kciuka i ten wskazujący, wbił mi się hakol, taki dosyć duży, żywcowy. To go po prostu przełożyłem na drugą stronę i obciąłem po prostu grot. A jeżeli to jest haczyk, to jest możliwość przeciągnięcia go po prostu. Pociągnięcie za grot i wypchnięcie go, przeciągnięcie te oczko, co jest z tyłu przez ranę, to oczywiście boli, no to nie jest to, że to nie boli, trzeba zęby zagryźć i takie coś zrobić. Jeżeli tak tutaj, co widzicie, u góry są takie zdjęcia, no to już jest to jest bardzo poważna sprawa. Jeszcze było jedno zdjęcie z przebitym okiem, ale tego nie umieściłem, bo jest zbyt drastyczne, chociaż te już też są dosyć takie, wiecie, dające do myślenia. Pamiętajcie, że haczyki, kotwiczki to nie jest zabawa, może się to źle skończyć. Widziałem dzieci nieraz, dorośli nie zwracają uwagi na to, jak dzieciaki na przykład na rybach zarzucają, bawią się między sobą, rzucają w siebie przynętami uzbrojonymi w kotwiczki. Zobaczcie, jak to się wszystko może skończyć. Zakładamy, że to nie była głupia zabawa, po prostu przypadek. Wielu z nas miało na przykład zaczep i teraz ja miałem to samo. Blacha mi się wbiła tutaj, znaczy nie blacha, tylko kotwiczka od wobblera. Wbiła mi się tutaj w łuk brwiowy. Wbiła mi się w łuk brwiowy. Ja miałem tego pełno, wiecie, tam już teraz wszystkiego nie pamiętam, ale takie najbardziej dziwne to zapamiętałem. I teraz było tak, że miałem zaczep i próbowałem, i tak gdzieś przy brzegu, próbowałem uwolnić, w końcu zaczep puścił i nie zdążyłem odchylić głowy, znaczy
Głowa była w trakcie odchylania, bo tak prawdopodobnie bym dostał gdzieś tutaj, wiecie, w środek, nie? Ale że ja już odchylałem głowę, no to dostałem i tak nieszczęśliwie, że ta kotwiczka, co jest podpięta z boku, ale nie z tyłu, gdzieś tam mi się tu wbiła, na szczęście niezbyt głęboko. Ściągnąłem tego woblera, znaczy kotwiczkę wyczepiłem z tego i wyciąłem ten haczyk z małą pomocą kolegi. Mój kolega mdlał, jak to widział, bo trochę krwi poleciało, bo łuk brwiowy jest dosyć taki, wiecie, ukrwiony i tak samo z uchem. Jeżeli nam się wbije w ucho, no to też jest problem. Boli jak skurczysyn, i jeszcze krwawi, tak jakby, wiecie, leciało wam nie wiadomo, jakby tętnice wam poszły. No, także to są takie, widzicie, ekstremalne przypadki, ale trzeba bardzo, bardzo na to uważać, bo każde zakłucie się, zażnięcie może doprowadzić po prostu do zakażenia, tak? Możecie dostać zakażenie. I dlatego tak teraz chciałem wam napomknąć, nie wszystkie te odkażalniki, odkażacze wędkarskie, które służą do ryb, a jeszcze wam powiem, zanim to jeszcze wam pokażę, jak można sobie poradzić. Zobaczcie, jeżeli haczyk wam się wbije i nie jesteście w stanie, oczywiście nie mówię, że jeżeli się wbije głęboko i na przykład stracicie czucia, albo jak ruszacie, to bardzo boli, czy bardzo krwawi, to nie grzebiecie, jedziecie od razu na pogotowie albo gdzieś do jakiegoś lekarza, żeby wam to zrobił. Tutaj jest taki sposób, jeżeli wam się haczyk wbije dosyć głęboko, ale nie naruszył wam tam żadnych ścięgien, mięśni, nerwów, no to jest szansa, żeby go wyhaczyć, tak jak tutaj u góry macie narysowane. Na kolanko haczyka zawiązujemy jakąś mocniejszą żyłkę, albo jakąś dratwę, albo jakąś plecionkę, coś co mamy. I teraz tak jak tutaj jest u góry pokazane, musimy nadusić na łopatkę i lekko naduszamy na kolanko, żeby po prostu zmienić kąt tego grota. Widzicie? I wtedy, jeżeli zmienimy kąt tego grota, jednym mocnym szarpnięciem jesteśmy w stanie sobie wyciągnąć taki haczyk, czy tam może haczyk albo kotwiczka, jeżeli oczywiście gdzieś jest w tkance miękkiej, ale nie spowodował nam żadnego takiej przypadłości dużego auć, tak? Czy chodzi mi o to, że tak jak palec zdrętwiał, czy mocne krwawienie, to wiadomo, że trafił gdzieś na żyłę i z tym najlepiej pędzić do lekarza. Tutaj jeszcze wam pokażę jeszcze coś takiego. No tutaj u góry jest też, tak jak wam pokazuję na tym wcześniejszym obrazku, tutaj macie tak samo nacisnąć, żyłka jest przymocowana, tam jak widzicie, żyłka jest przymocowana, nadusić nie na oczko, tylko przed chwilą mówiłem, zapomniałem. No tak jak widzicie, nie? Tam u góry trzeba nadusić zapomniałem. Naprawdę zapomniałem. Ale będziecie się ich otaczać. Dobra, no to naduszamy na ten haczyk, pociągamy i jesteśmy sobie w stanie wyciągnąć. Jeżeli jest zbyt głęboko i nie możemy sobie go poradzić, wyciągnąć, to tak jak wam pokazywałem wcześniej, bierzemy, tutaj macie, przebijamy go do końca i na przykład jeżeli nie mamy tych kombinerek, no to musimy, no niestety te oczko albo tą łopatkę przeciągnąć przez tą ranę. Jeżeli mamy kombinerki, możemy to sobie obciąć, czy tam jakąś obcinaczkę taką, to możemy sobie to fajnie obciąć i po prostu będzie to będzie jeden kłopot z głowy, a drugi kłopot to
jak najszybciej trzeba to odkazić. Nie wiem, czy chcecie na to patrzeć, chyba lepiej na to patrzeć, jak na tamte twarze. Słuchajcie, co chciałem wam powiedzieć? Są na rynku dostępne różne odkażalniki, odkażacz wędkarski, dokładnie odkażacz wędkarski to się nazywa, ale to nie jest dla wędkarzy, to są odkażacze dostosowane dla ryb. Tam są nie wszystkie. Są takie odkażacze na bazie propolisu, które można stosować u ludzi również, ale niektóre są zanieczyszczone jakimiś tam innymi substancjami, także najlepiej dowiedzieć się dokładnie, jaki jest skład, popytać się tam na przykład, sklep wędkarski powinien być zorientowany, czy na przykład w razie przecięcia skóry, skaleczenia, czy możemy sobie takim sprayem popsikać, bo dużo, tak jak wam mówiłem, dużo tych różnych sprayi, ja tam sprawdzałem skład paru z nich i w 100% powiem wam, że bałbym się troszeczkę użyć, ponieważ są zanieczyszczone na przykład jakimiś pierwiastkami, których byśmy nie chcieli w naszym organizmie. Są w składzie one podane. Tutaj nie będę mówił jakiej firmy. Najlepszy, który znalazłem, to jest propolisowy. On, jeżeli popsikamy rybę, to się robi taka fajna błonka, taka skóra i to nie rozpuszcza się w wodzie. Również możemy sobie ten propolisowy, o ile tam jest tylko propolis, możemy sobie śmiało używać. Najlepiej to wozić ze sobą jakieś odkażacze dla ludzi. No i te, i tamte, wiecie, o jakich mówię, i te. Chyba że ktoś ma taki odkażacz, że sobie po tego to sobie poleje i mu ten odkażacz minie. No, ale są różnego rodzaju zanieczyszczenia. No i teraz jak macie już ten odkażacz i wyciągniecie jakąś rybę i widzicie, że ma na skórze, dajmy na to, jakieś wrzody, czy jakieś skaleczenia, czy cokolwiek, to warto tą rybę też sobie takim odkażaczem psiknąć. To rybie nie zaszkodzi, a wręcz może jej pomóc i będziemy taką rybką cieszyli się, na przykład za 3 lata znowu ją złowimy i zobaczymy, o, to była ta, zobacz, tu miała wrzoda, teraz jest wielka, zdrowa, większa i zdrowsza dzięki mnie. No. Także to tyle. Pamiętajcie, że nawet mała rana może być groźna. I nie mówię, że tylko na rybach, bo gdziekolwiek byśmy się nie ruszyli, to może coś nam się stać. Nie mówię, żeby nie jeździć na ryby, ale mówię, żeby w razie czego mieć ten spray, co by sobie na przykład coś odkazić w razie, zależy co sobie po prostu przekujemy, zależy gdzie sobie przekujemy i czym sobie przekujemy. Dobrze jest mieć taki odkażalnik, bo wiem z własnego doświadczenia, że parę wypadów na ryby po prostu skończyło się tym, że musiałem pędzić na pogotowie, co by jakiegoś ratunka dostać. Także pozdrawiam Was serdecznie, bądźcie zdrowi, uważajcie na haczyki. Pamiętajcie, że haczyki i kotwice to nie jest zabawa. Pilnujcie dzieciaków, bo dzieciaki bardzo często rzucają się tymi sztucznymi przynętami uzbrojonymi w kotwicę. To widziałem osobiście, jak po prostu dzieciaczki takie lat może 8 do 10 po prostu rzucały w siebie woblerami i gubkami wyposażonymi w takie haki, a jest w internecie takie zdjęcie, gdzie haczyk przebity jest przez oko ludzkie. Nie chciałem tego wrzucać specjalnie, żeby to nie wyglądało zbyt drastycznie. A tymczasem pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie i Ty możesz tej rybie też pomóc. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia wkrótce. Wujek Rybol Was pozdrawia. A gdzie jest pan Jurek? Panie Jurek! Gdzie on tam się schował? I znalazł się pan i kopci teraz
znowu zaczął kopcić, a już było tak ładnie świeżego powietrza. Także zapraszam Was, jedźcie na świeże powietrze i bawcie się dobrze. Trzymajcie się ciepło. Hej.